Tajny turniej przedstawicieli władzy oraz jej orędowników na najgłupszą wypowiedź. W czołówce Terlecki i Jędraszewski. Bezczelny atak Obamy na polską demokrację. Jacek Kurski prezesem TVP na kolejną kadencję. Maciej Orłoś czepia się piłkarskich mistrzostw Europy. O tym i nie tylko o tym już za chwilę opowiem w ramach subiektywnego przeglądu wydarzeń w programie w telegraficznym skrócie. Wydanie specjalne, hotelowe, tak to nazwijmy. Czwartek, 10 czerwca, Maciej Orłoś, zaczynamy. Przedstawiamy szokujące odkrycie dziennikarskiego śledztwa w telegraficznym skrócie, w skrócie WTS, w sprawie grupy trzymającej władzę, w skrócie GTW. Przedstawiciele najważniejszych organów państwa oraz niektórych organizacji pozarządowych działających w porozumieniu z władzą uczestniczą w konspiracyjnym turnieju o kontrowersyjnych zasadach. Kto w wypowiedzi publicznej powie gorszą bzdurę, jednocześnie nie ponosząc za to konsekwencji służbowych ani nie tracąc poparcia. Podejrzenia co do dziwnych źródeł wypowiedzi postaci z pierwszych stron gazet pojawiają się od jakiegoś czasu. Realnych kształtów nabrały po tym, jak wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki na Twitterze wysłał do Moskwy liderkę białoruskiej opozycji. Pewność zyskaliśmy przy okazji ostatniej serii wypowiedzi arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Najpierw w Zakopanem gratulował tamtejszemu samorządowi, że nie przyjął uchwały antyprzemocowej, przy okazji zahaczając o jeden ze swoich ulubionych tematów, czyli zmyśloną przez prawicę ideologię gender. A potem udzielił wywiadu tygodnikowi Sieci, w którym pozamiatał. Powiedział m.in., że pustoszenie kościołów na Zachodzie wynika z tego, że ludzie uwierzyli w psychoanalizę. Dla mnie paradoksem jest to, że człowiek gotów jest odsłaniać przed psychoterapeutą najbardziej nieraz mroczne pokłady swojej osobowości, a z drugiej strony uważa, że skorzystanie z sakramentu pokuty i pojednania jest dużo trudniejsze, a przede wszystkim uwłacza jego godności. No, nie chcę tu uprawiać psychoanalizy, żeby mnie arcybiskup Jędraszewski nie obłożył jakąś klątwą, ale mi to wygląda na psychologiczny mechanizm wyparcia, że od dłuższego czasu Kościół katolicki zmaga się nie tylko, ale między innymi ze skandalami pedofilskimi, które przez dziesięciolecia ukrywał, broniąc oprawców i szykanując ofiary. W wywiadzie dla Sieci Jędraszewski powiedział także tak. Jest sporo prawdy w stwierdzeniu, że Kościół w Polsce jest ostatnim na naszym starym kontynencie, gdzie ciągle trwa zmaganie. Myśmy jeszcze białej flagi nie wywiesili, nie poddali się, nie uznaliśmy, że trzeba słuchać świata. I to jest piękne. Kilka słów prawdy od arcybiskupa Jędraszewskiego. Nie będzie mu świat mówił, jak żyć i jak myśleć. On żyje w swoim własnym świecie i nikt inny nie ma do niego dostępu. Żadne płacze i krzyki nie przekonają go, że czarne jest czarne, a białe jest białe. Wracając do podejrzanego turnieju polityków walczących o największą bzdurę, z tym turniejem to oczywiście żart, ale jakoś po prostu trzeba sobie tłumaczyć to, co dociera do naszych coraz bardziej zwiędłych uszu. Wspomniałem na początku o sprawie skrytykowania Swietłany Ciechanowskiej przez marszałka Terleckiego. Przypominam, byłego hippisa. Otóż marszałek Terlecki, wsparty przez swoich partyjnych kolegów, zadeklarował, że białoruskiej opozycjonistki nie będzie przepraszać. Za to wysłał do niej list. Prawdę mówiąc, znając nieprzebrane pokłady kultury osobistej Terleckiego, spodziewałem się, że będzie to coś w stylu listu kozaków zaporowskich do sułtana Mehmeda IV, czyli mniej więcej taki. Ty, prezydentko lektko, diable białoruski, przeklętego diabła siostro i towarzyszko samego Lucyfera, sekretarko i tak dalej w tym tonie. Do listu dotarł jednak portal w polityce.pl i niestety okazało się, że ten list jest nawet gorszy. Terlecki wprawdzie nie nazwał Ciechanowskiej debilem wprost, ale treść tekstu wskazuje, że ewidentnie mają za co najmniej niesprawną intelektualnie. Wicemarszałek Sejmu przedstawia w nim swoją wizję historii, w której w czasach rządów PO-PSL Polska była krajem antydemokratycznym i zamordystycznym, natomiast dopiero dzięki PiS stała się wolnym. No cóż, turniej trwa.
Nawiasem mówiąc, Ryszard Terlecki pewnie nie wie, ale ma konkurenta. Jest ktoś, kto jeszcze bardziej nie lubi białoruskiej opozycji niż on. To nikt inny jak Aleksandr Łukaszenka, ulubieniec naszej partii rządzącej. Przypomnijmy, zdaniem byłego marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego to ciepły człowiek. Zależy absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi. To widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Otóż ten ciepły człowiek uczynił kolejny miły gest w kierunku Polaków. Ustanowił bowiem nowe święto państwowe, które teraz corocznie będzie obchodzone 17 września. Będzie to Święto Jedności Narodowej, przypadające w dniu, w którym w 1939 roku nastąpiło połączenie wschodniej Białorusi z zachodnią. Co prawda dla każdego, kto choć trochę zna historię, 17 września 1939 to data, kiedy Związek Radziecki zaatakował Polskę, realizując założenia sojuszu z nazistowskimi Niemcami, ale jak wiadomo, autokraci historię czy fakty mają za nic. A jak Łukaszenka będzie miał problem z przetłumaczeniem narodowi białoruskiemu, że co to za święto, skoro konsekwencją zdradliwego sojuszu była śmierć co czwartego Białorusina w wyniku późniejszej agresji Niemiec na ZSRR, to zapyta marszałka Terleckiego i on mu na pewno jakiś dobry pomysł podsunie. Coraz mniejszą różnicę między Łukaszenką czy Putinem, a naszymi rodzimymi piewcami specyficznie pojętej demokracji z Nowogrodzkiej widzi świat zachodu. Barack Obama w niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział, że Polska i Węgry w ostatnich latach faktycznie stały się krajami autorytarnymi. To oczywiście wywołało falę krytyki z prawej strony naszej sceny politycznej, która uważa, że likwidacja niezależności sądownictwa, znacznej części mediów, służby cywilnej, apolityczności armii, prokuratury, policji, wywiadu czy edukacji nie ma nic wspólnego ze staczaniem się ku autorytaryzmowi, ale wręcz przeciwnie, jest kwintesencją wolności i demokracji. Na szczęście, parafrazując arcybiskupa Jędraszewskiego, my jako państwo nie uznaliśmy, że trzeba słuchać świata. Ponieważ żyjemy na samowystarczalnej wyspie pośrodku Oceanu Spokojnego, to nie musimy nikogo słuchać i z nikim nie musimy się liczyć. O, może to jest pomysł na kolejną reformę edukacyjną dla ministra Czarnka, panie ministrze? Skoro na historii mają teraz być zmyślone fakty, to czemu nie na geografii? Niech pan to przemyśli. Obama mówił o tym w kontekście zagrożenia demokratycznego porządku w samych Stanach Zjednoczonych, ale mi się wydaje, że powinien się wyluzować, bo wszystko jakoś się ułoży. Trzeba się uśmiechnąć i jak śpiewały fasolki, wziąć do ręki szkiełko, które wszystko potrafi, ziarnko fantazji dosypać i już można z panem Kleksem w świat pomykać. Pan wie, o czym mówię, panie Terlecki, prawda? A w USA staje się to coraz prostsze. W stanie Waszyngton skręta można dostać w prezencie, jeśli ktoś się podda szczepieniu przeciwko COVID-19. U nas szczepionka to najwyżej powód, żeby się uspokoić przed lękiem wobec koronawirusa, a w stanie Waszyngton można się nie tylko uspokoić, ale i wychillować. Z dobrych wiadomości mam taką. Jacek Kurski został prezesem TVP na kolejną kadencję. Dobra nasza. Mam nadzieję, że w tej kadencji przestanie się ograniczać i zamiast nachalnie zmuszać podwładnych do promowania jego samego, tym razem pójdzie na całość i poprowadzi kilka programów. Na przykład jednego z 10. Przyszłość programu z Tadeuszem Sznukiem stoi pod znakiem zapytania, bo telewizja tak zwana publiczna nie może się dogadać z producentem teleturnieju, więc niewykluczone, że Kurski zrobi teraz jednego z 10 sam i sam go poprowadzi. A może i sam w tym teleturnieju wystartuje i oczywiście wygra. Mógłby też zmienić format na 10 na 1, prawda? Ale nie, przepraszam, taki format już jest. Jak jakiś polityk opozycji jest zaproszony do TVP Info. Co jeszcze, zastanówmy się, prezes Jacek Kurski mógłby sam zrobić w telewizji polskiej? Mógłby reprezentować Polskę na Eurowizji. Przecież śpiewa, gra na gitarze. Sam byłem świadkiem przed laty w studiu TVP. To było dawno jeszcze za prezesury Juliusza Brauna. Jak to Jacek Kurski śpiewał na wizji za prezesury tego lewaka Brauna? A śpiewał. Takie to były czasy. Więc może na Eurowizji. Jakaś balladka, solo, z gitarą, akustycznie, nastrojowo. Coś patriotycznego. Europa wpadnie w euforię. Jacek Kurski przyćmi sławą Roberta Lewandowskiego. Rozmarzyłem się.
A propos śpiewania i muzykowania, czas na część muzyczną. Oddaję głos Antkowi, który mam nadzieję nie zawiedzie nas, jeśli chodzi o fryzurę czy ogólny imidż. Proszę bardzo, Antosiu. Witam! Dziś w dziale muzycznym mała zagadeczka. Co to jest? Nienawidzi Donalda, a jednak kaczor. Rymuje się z polskie zbaw, no i nikt go nigdy nie przekonał, że białe jest białe, a czarny jest czarny. No, kto to może być, szanowni państwo? No nic, może w komentarzach państwo się podzielą ze mną swoimi odpowiedziami, domysłami, a tymczasem zapraszam na wspaniały utwór braciaków, czyli braci Kamińskich, których serdecznie pozdrawiam, bo jestem ich wielkim fanem. Różowe jest różowe, Srebrne jest srebrne, ale nikt nie przekona nas, że... ale nikt nie przekona nas, że Czarne jest czarne, a białe jest białe. 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 Jeszcze jedna sprawa dotycząca telewizji tak zwanej publicznej. Ma mocarstwowe plany. W tym roku w internecie ma ruszyć TVP World, anglojęzyczna stacja informacyjna przeznaczona dla obcokrajowców poza Polską. Dzięki niej cały świat będzie mógł dowiedzieć się, jaką wizję rzeczywistości ma nie tylko marszałek Terlecki, ale też wszyscy jego weseli koledzy i koleżanki z takimi gwiazdami jak Sasin, Suski, Czarnek, Gliński czy last but not least this is Duda, Andrzej Duda. Nie mylić z Piotrem Dudą, zbieżność nazwisk przypadkowa. Ale skoro mówimy o Piotrze Dudzie, to też oczywiście jak najbardziej nadaje się do TVP World, choćby z tekstem o pomniku Solidarności w Warszawie. Odpiłowaliśmy Lenina, to i potrafimy zabrać naszą ukochaną Solidarność, bo została użyta w sposób nieprawny, kłamliwy i w sposób bezczelny wykorzystana. Naprawdę, to, że znak Solidarności stoi w centrum Warszawy, to jest bezczelność, to jest bezprawie najwyższej próby. Ja p***dolę. Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, to wybitny specjalista od bezpieczeństwa. Oczywiście nie tak wybitny jak wicepremier do spraw bezpieczeństwa, Jarosław Kaczyński, oczywiście, ale jednak wybitny. Dworczyk świetnie zabezpieczył program szczepień, o czym wspominałem nieraz w WTS-ie, chwaląc organizację akcji szczepionkowej, ale po krytycznym m.in. dla niego raporcie NIK w sprawie wyborów znowu powinęła mu się noga. Ktoś włamał mu się na prywatną skrzynkę pocztową, a maile udostępnił w komunikatorze Telegram. Tropy prowadzą oczywiście do hakerów działających na zlecenie naszych nieprzyjaznych sąsiadów zza wschodniej granicy. Na szczęście Dworczyk nie miał na prywatnej skrzynce żadnych maili związanych ze sprawami służbowymi, więc nic się nie stało. Przepraszam. Tak? Ktoś mi podpowiada zza kadru, że jednak miał. A jak to miał i nie podał się do dymisji? Niemożliwe. No w każdym razie mam nadzieję, że wy w sprawach służbowych nie korzystacie z niesłużbowych skrzynek pocztowych. Prywatne konta najlepiej nadają się do załatwiania prywatnych spraw. Jak na przykład subskrybowanie mojego kanału na YouTubie, lajkowanie fanpage'a, czy obserwowanie raczej na Facebooku i wspieranie WTS na Patronite. W kwestii bezpieczeństwa to coś mi się zdaje, że nasze bezpieczeństwo energetyczne stoi pod znakiem zapytania. Najpierw seria awarii w elektrowni w Bełchatowie, potem decyzja Trybunału Sprawiedliwości, że mamy tymczasowo zamknąć kopalnię, a więc i elektrownię w Turowie. W środę z kolei Białoruś ogłosiła, że wstrzymuje na 4 dni transport ropy rurociągiem do Polski z powodu rzekomo koniecznych prac. I wyszło na jaw, że australijskie przedsiębiorstwo domaga się od nas 4 miliardów złotych odszkodowania za utracone zyski i straty związane z działalnością 2 polskich kopalni. Siła złego na jednego. I trudno nie doszukiwać się w tym jakiejś prawidłowości. Obawiam się jednak, że nie ma w tym wszystkim jakiegoś złowrogiego spisku tajnej organizacji rządzącej światem. Po prostu tak jak w przyrodzie, jak jakieś zwierzę atakuje swoich pobratymców, odłącza się od stada i na siłę chodzi własnymi nieprzetartymi ścieżkami, to
to różni drapieżcy, podli i niepodli, ale na przykład równie wygłodzeni, zaczynają na takiego zwierza patrzeć łakomie. A ponieważ mimo wszystko nie jesteśmy samotną, samowystarczalną wyspą na środku Oceanu Spokojnego, to nie ma się co dziwić. I jeszcze sport. Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale singla turnieju na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu i niestety nie obroni tytułu. Może trzeba było odpuścić turniej deblowy i mieć więcej siły na singla? Może tak, może nie. Nie wiem, nie znam się, tak tylko mówię, bo mi przyszło do głowy. Tak czy inaczej, oczywiście panią Igę kochamy i wspieramy, jest genialna. Nasi piłkarze są genialnie inaczej. Co było widać na przykład w towarzyskim meczu z Islandią, ale swoją drogą zobaczcie, czy nie byłoby wspaniale, gdyby też dotarli do ćwierćfinału, tak jak Iga Świątek, do ćwierćfinału czego? Piłkarskich Mistrzostw Europy, które zaczynają się już jutro, czyli w piątek 11 czerwca, a pierwszy mecz Polaków ze Słowacją już w poniedziałek 14 czerwca w Sankt Petersburgu. Jak to, ktoś z was może zapyta? W Sankt Petersburgu, czyli w Rosji? Przecież Rosja to kraj dyktatury, która wysyła opozycjonistów do łagrów i ostatnio nawet zatrzymała polski samolot, żeby wyciągnąć z niego opozycyjnego rosyjskiego polityka Andrzeja Piwowarowa na lotnisku w Sankt Petersburgu zresztą. No i jak to tak? Nie ma jakiegoś bojkotu Rosji, nic się nie dzieje. Sankt Petersburg jest jak gdyby nigdy nic areną piłkarskich rozgrywek, 6 meczów grupowych i 1 ćwierćfinał zostaną tam rozegrane. No tak, ale kogo tam obchodzi jakiś Aleksiej Nawalny? Miejmy tylko nadzieję, że i on będzie mógł oglądać mecze Euro 2020 w telewizji w kolonii karnej nr 2 w Pokrowie, gdzie obecnie przebywa. Ojej, miało być miło, sympatycznie, jakiś lekki akcent na zakończenie programu, a tu Orłoś pojechałeś grubo, jakieś pokrętne wywody z tą Rosją. Skwasiłeś, Orłoś, skwasiłeś jak cholera. Może i skwasiłem, ale powiedziałem prawdę. U nas na razie za to do pierdla nie wsadzają. Do widzenia, trzymajcie się, cześć.